Dzień dobry. Witam w nowym formacie. Rozbieramy reklamy. Jestem bardzo ciekaw, czy wiesz, o czym jest ta reklama? Jakby na to nie patrzeć, to jest reklama. Reklama, przyznasz, zaczynająca się jak niezły horror. Co takiego może się kryć za tym filmem? Dlaczego zastosowano właśnie taki, a nie inny sposób? Zobaczmy jej końcówkę. Przemoc domowa. Dlaczego właśnie o niej mówi IKEA? Przecież to bardziej są kompetencje organizacji społecznych, rządu, różnego rodzaju przedsięwzięć prospołecznych. Ale co robi w tym marka? Marka 5.0, jeżeli bym miał używać tego rodzaju nomenklatury, jest również dzisiaj wrażliwa na sprawy społeczne. Żaden urzędnik nie wymyśli tak dobrej reklamy jak przedsiębiorca albo jak agencja reklamowa, która jest wynajęta przez tego przedsiębiorcę. Umówmy się, urzędnicy potrafią robić różne rzeczy, ale ich kompetencje w zakresie komunikacji społecznej są takie sobie. Dlatego właśnie pewne kierunki przyjęły marki i ich komunikacja dzisiaj bardzo często wykorzystuje elementy społeczne po to, żeby zwrócić uwagę na pewien istotny problem. W tym przypadku mówimy o Czechach i mówimy o przemocy domowej. IKEA zrobiła to moim zdaniem po mistrzowsku, dlatego że wprowadza nas w pewien klimat horroru, co ściąga naszą uwagę, nie odkrywa od razu kart, jest w tym bardzo dużo emocji, a później przychodzi zaskoczenie. Bardzo podobny efekt zastosowała pewna fundacja i zobaczcie teraz jej film. I got some news today from the radio man. He spoke the words somber and as softly as he can. The world stood still and the sky opened up. I made my way to fill up my coffee cup. Then it occurred to me as the daylight sky shone blue, today's the day that Johnny met June. He waited a while, he knew that he would. He was gonna hang around here for as long as he could. The days went by and hours idle passed. He was never sure just how long he would last. But there's not much love in a lonely room. Today's the day that Johnny met June. Have a good summer. You too. Thanks. Hey, you must be bored. No way. This is the guy that I was running to in the library. You're kind of Yeah. guilty. So, Oh my god. so you like to write on desks? Yeah, that's what I do.
you are great underneath all the stars of love. Is a burning thing. Oh, how I still love to hear you sing. Oh, and everything we ever heard about heaven is true. Today's the day that Johnny met June. Today's the day that Johnny met June. Zauważ, że reklama z Evanem ma już ponad 4 lata. Nadal jest na swój sposób aktualna, ale pytanie brzmi, co łączy te dwie reklamy? No bo jakby na to nie patrzeć, w jednym przypadku mamy do czynienia z konkretną marką, w drugim przypadku z organizacją społeczną. No oczywiście głównym łącznikiem jest historia, ale historia, która przyciąga uwagę. Dla ułatwienia dodam, historie mogą mieć swoje różne początki i zakończenia. Tutaj kłania się tak zwany efekt pierwszeństwa i efekt świeżości. Różnica między efektem pierwszeństwa a świeżości to jest taka trochę różnica jak między Columbo a Poirot. W przypadku Columbo widzimy mordercę na samym początku, a później nas interesuje, w jaki sposób słynny porucznik dochodzi do rozwiązania zagadki. I to jest efekt pierwszeństwa. W przypadku Poirot to rozwiązanie następuje dosłownie czasami w ostatnich sekundach filmu i ta końcówka jest właśnie efektem świeżości. W związku z tym zbudowanie historii wykorzystującej jeden albo drugi efekt powoduje po prostu to, że to ściąga nasze zainteresowanie. Drugi element, który łączy obie historie, to jest oczywiście niesamowity potencjał wiralowości, dlatego że my będziemy je udostępniać właśnie dlatego, że ściągnęły naszą uwagę, że mają w sobie bardzo wiele emocji, a w związku z tym marka czy określone przesłanie społeczne będzie przerzucane dalej, zupełnie za darmo. Czy można połączyć brand hero, horror, historię i wszystko zamknąć to w 10 sekundach? Oczywiście, że można. To co? Jeszcze jeden? Uroczą historyjkę z popcornem zobaczycie jeszcze w całości na koniec tego odcinka, ale przyznacie, że jest to pewnego rodzaju mistrzostwo. Można tego typu filmików, myślę, kręcić w nieskończoność. Każdy z nich ma nie więcej niż 10 sekund. I jest to moim zdaniem o wiele fajniejsze i o wiele sympatyczniejsze i ściągające uwagę niż powtarzanie tego samego schematu i tego samego kontentu w nieskończoność, w nieskończoność, w nieskończoność. Druga kwestia też jest taka, że materiał idealnie się nadaje do internetu i tutaj nie ma co za bardzo przerabiać. No, oczywiście w przypadku YouTube'a byli tacy magicy, którzy próbowali robić content, który jest krótszy niż 6 sekund, ale YouTube się w pewnym momencie zdenerwował i zaczął im grozić palcem, żeby raczej tego nie robili. Nie zmienia to postaci rzeczy, że przyznasz, że pomysł na popcorn jest z punktu widzenia Tesco fajny. No niestety u nas trochę ze świecą szukać takich pomysłów.
lubię tego niepokornego rolnika, między innymi dlatego, że wszystko się dzieje u niego szybko, zwięźle i na temat. Natomiast jest to pewnego rodzaju historia transmedialna, ale o tym za chwilę. Jestem bardzo ciekaw, czy udało ci się zauważyć aspekt społeczny w tym filmiku. Pomyśl chwilę. Pomyśl. Jeżeli pomyślałeś o tym samym co ja, no to zaraz będziesz miał szansę, żeby to zweryfikować. Obejrzyj ten fragment. Prawda, że Jerzyk jest świetny. Podobny manewr zastosowało swego czasu Sony, kiedy wprowadzało na rynek telewizor Bravia. To było ładnych parę lat temu, jeśli nie paręnaście. I może pamiętasz taką reklamę z piłeczkami kolorowymi, które wylatują na drogi i się rozsypują. Wygląda to bardzo malowniczo. W pewnym momencie tej reklamy jest taka pokazana żabka, która w czasie deszczu wyskakuje z rynny. Po badaniach neuromarketingowych okazało się, że właśnie ta żabka przyciągnęła najwięcej uwagi i spowodowała, że te elementy pozytywne były rejestrowane tutaj bardzo, bardzo wysoko. I tutaj jest podobna sytuacja. Aspekty społeczne powodują to, że nasze emocje stają się również pozytywne w przypadku tego rodzaju kontentu, a to znowu powoduje, że chętnie dzielimy się treścią z innymi. Byłbym zapomniał o tej transmedialności. Transmedialność w tym, ale nie tylko tym przypadku, przede wszystkim polega na tym, że możemy stosować różnego rodzaju zabiegi po to, żeby ten content, ta treść była fajna i odbierana w najróżniejszych punktach styku z klientem. To można również osiągnąć dzięki przede wszystkim zróżnicowaniu tej historii. Zauważcie, nasz rolnik może przywozić owoce i warzywa w różnych porach roku. Może rozjeżdżać rowerzystów, wejść z nimi w jakiś konflikt. Może również spotkać jakąś partnerkę życiową albo będą się pojawiały jakieś dodatkowe elementy jego historii. I to jest dość istotna cecha, która po prostu umożliwia budowanie różnych dodatkowych scenariuszy, dodatkowych historii. Warunek jest jeden. Nie może być to reklama typu produktowego, w której to produkt jest głównym bohaterem. Zauważcie, że coraz więcej profesjonalnych reklam stawia produkt trochę jako bohatera drugoplanowego. Dlatego, że właśnie ta historia staje się największą wartością reklamy. Let them say we're crazy. Don't care about that. Put your hand in my hand, baby. Don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Maybe we can make it if we're heart to heart and we can build this thing together. Stand in love forever. I na zakończenie nie możemy zapominać o biznesach rodzinnych. Te wszystkie układy i układziki, córki, synowie, kuzynostwo, zięciowie. Każdy przedsiębiorca to zna. Daj mi rabat rodzinny na nasze produkty czy nasze usługi. Co w związku z tym się stanie, jeśli do sklepu przyjdzie syn właściciela tej sieci razem z żoną? Otoนะครับถ้าเป็นป๊อกกับมากกี้เนี่ยได้ส่วนลดพิเศษไหมครับอ๋อแน่นอนค่ะสำหรับคุณป๊อกกับคุณมากกี้จะเซ็นทรัลโรบินสันซูเปอร์สปอร์ต TMG BWS Power by ไทยวัสดุลดสูงสุด 90% ค่ะเรียบร้อยค่ะ
อันนี้คือเรียบร้อยใช่ไหมครับ เรียบร้อยค่ะ ชัวร์นะครับ ใช่ค่ะ ไม่รู้อะไรซะแล้วผมไม่ใช่ปัก ส่วนฉันน่ะก็ไม่ใช่มาร์กี้ และนี่ ก็ไม่ใช่ลูกของเรา และนี่ก็ไม่ใช่แคชเชียร์ เขาลดให้ทุกคนแหละพี่ เพราะเราลดไม่ลือกหน้า Central Retail 9 เดือน 9 Double Mega Sale ลดสูงสุด Na deser obiecane wszystkie historie o popcornie wyprodukowane przez Tesco. Bawcie się dobrze. Do zobaczenia za tydzień. Cześć. Huh?